Dziś pokażę Wam wejście, z którego nie do końca jestem w pełni zadowolony, ale które ostatecznie skończyło się dla mnie bardzo dobrze. W dzisiejszym materiale pokażę Wam dokładnie, jak wyglądało to wejście, co zrobiłem dobrze, a co totalnie mi się nie podobało. Przejdziemy przez cały proces decyzyjny, omówię momenty, w których mogłem zareagować inaczej i pokażę, co finalnie sprawiło, że sesja zakończyła się na plusie. Dzisiaj bardzo duży wolumen na rynku. Jest 21.11, czyli jest to piątek, zamknięcie tygodnia. No i dzisiaj nie ukrywam, pobujało mnie trochę, zresztą to było widać na Discordzie. Mniej więcej miałem tu shorty, nie zamknąłem shortów, wywiozło mnie, zamknąłem z niewielką stratą, mniej więcej, tak wam mówię tutaj już. Później tak, tutaj poprawiałem shortami, chciałem zweryfikować to low. Również wyszedłem w okolicach 0. No dzisiaj te trady słabe były, ale zresztą widać rynek. Bardzo mocny range i bardzo duży wolumen. Zobaczcie, co tutaj się dzieje na S&P. Na otwarciu dzisiaj było 500 000, bardzo rzadki widok. No i to widać po prostu, że rynek się ładował w tym miejscu. Zobaczcie, jak odpalicie sobie H1 i tak, z H1 poziomy, które na pewno będzie chciał rynek zweryfikować. Nie wiadomo, czy to się uda, ale mówię, że na pewno, ponieważ ja to ewidentnie widzę. Tu jest bardzo porządny poziom. Tak samo tutaj te knoty i weekly low od dołu może być również testowane. Jeśli moje materiały wnoszą dla Ciebie wartość, może zostawić suba, lajka albo komentarz. To naprawdę pomaga w promocji tego typu treści. No i oczywiście również tutaj jest jakiś range. Czyli rynek będzie szukał balansu, żeby zweryfikować ten range tutaj, bo tu było dużo wolumenu. I jak wejdziemy sobie na D1, to zobaczcie, w którym miejscu jest największy wolumen. Więc jeżeli mamy do czynienia z range teraz, no to rynek co chce robić? No, weryfikować point of control z tego impulsu z D1, bo nałożyłem sobie tutaj volume profile na ten ruch, na ten ostatni impuls, ten mocny ostatni impuls, logiczny dla mnie, bo ponieważ jest tutaj jeden i tutaj drugi. Natomiast ten jest zbyt mały, żeby tutaj mi coś pokazało, ale ten już jest większy impuls, z którego mogę wywnioskować jakieś tam wnioski. To oczywiście było zebrane, pojawił się jakiś knot, tutaj zobaczcie knot, czyli ta D1 jest w tej chwili bardzo mocno wyciągana. A co mówią knoty? Oczywiście zapraszam Was do wideo, które już kiedyś nagrałem. No i teraz nie ma tu żadnej filozofii. Tutaj będzie breakout, być może zrobił jakiegoś może knota i może się pojawi następna H1 na weryfikację tutaj tych miejsc. I pod to rozgrywam rynek. Jeżeli chodzi o setup, nie miałem dzisiaj pewności co do rozegrania, ponieważ jest tutaj duży chaos dzisiaj, więc setup jednej kreski oczywiście wejście idealne by było tutaj, nad tymi swingami, nad tym tutaj knotami. Ewentualnie można było poprowadzić tak, setup jednej kreski, ale tak, jest close, są średnie, przecięcie średnich i tak dalej, i tak dalej. Mamy setup jednej kreski i wejście było tu. Natomiast ja wolałem sobie dzisiaj poczekać i upewnić się, czy ja mam rację co do tego setupu. Ponieważ wejście było tutaj troszkę wcześniej, mogłem wchodzić dokładnie w tym miejscu, ale to, zobaczcie, nie jest to jakieś tam mega miejsce, mega bardziej korzystne dla mnie, jeżeli chodzi o wejście, więc wolałem się zebrać na VWAP-ie, nad VWAP-em. No i zobaczcie, piękne tu wyjście nad VWAP-em, korekta do średniej i moja pozycja zebrana nad VWAP-em. Jeżeli chodzi o to, dokładki dziś będę tutaj robił, pewnie. Zaraz zobaczymy jak ta... Oczywiście jak robicie dokładki, pamiętajcie, że robicie to na nowej H1. Zobaczcie, tu jest H1 i teraz rynek zacznie rysować nową H1, stworzy się tutaj knot i wtedy podejmujecie decyzję, czy będziecie chcieli się zebrać w nowym knocie H1, kolejnej H1. Skoro macie już tutaj, wiecie, dokąd rynek będzie zmierzał, co będzie testował, to teraz należy znaleźć fajne miejsce do wejścia, czyli na kolejnej H1 najlepiej. Jeżeli chodzi o moje podejście, bo jak wiecie, ja rozgrywam rynek po H1 i wejścia szukam z mniejszych interwałów, ale jak już jestem w rynku, no to wtedy po H1 staram się prowadzić pozycję i staram się znaleźć miejsce na dokładki właśnie w knocie następnej H1, ewentualnie w knocie H4. Zależy wszystko od tego, jak się rynek klaruje. Tutaj już nie ma nic do wzięcia. Zobaczcie, najbliższe szczyty są tu. Więc docelowo najbliższym szczytem jest to, najbliższym punktem, oczywiście też okrągły poziom, zobaczcie. Okrągły poziom wejścia 4400, więc ten poziom będzie rynek chciał zweryfikować. Według mojej koncepcji oczywiście. Ja nie mówię, że tutaj wszystkie rozumy pozjadałem i wiem wszystko najlepiej, natomiast według tego, co ja rozgrywam na rynku, wygląda to tak, że teraz to miejsce powinno być zweryfikowane.
Więc docelowo mogę zrobić to w ten sposób, ściągnąć tutaj jakiś zysk i z tego zysku później bawić się za nie swoje, jak ja to mówię, i rozgrywać rynek już za pieniądze, które zdobyłem na tym rynku. Czyli redukuję ryzyko, im wyżej, tym redukuję ryzyko bardziej. Jak mam teraz 3 kontrakty, to robię tutaj profit, rynek robi jakąś korektę i ja znowu buduję pozycję jednym kontraktem, 1 CT, wbijam jednym kontraktem i wtedy wyżej i znowu buduję pozycję. To mi daje po prostu większy komfort rozegrania rynku, ponieważ nie ryzykuję już swojej kasy jakby, ze swojego depozytu, tylko to, co dzisiaj mi się udało uhandlować. Ok, rynek nie ciągnie. Zrobiłem tak, jak mówiłem, zamknąłem pozycję. I zobaczę teraz, może będę otwierał, znowu budował po prostu pozycję po jednym mikrokontrakcie zaczynając. Oczywiście jak się korekta skończy, może znowu będę budował jakiś ruch. Albo wiecie co, zastanowiłem się chwileczkę, dosłownie minutkę i z racji tego, że jest już 18 w piątek, to nie będę przeciągał profitów, nie będę przeciągał rozegrań tutaj. Swoje zebrałem z rynku, dzisiaj wystarczy. Także myślę, że na dzisiaj będziemy kończyć, tydzień fajnie zamknąłem. Ale żeby nie było tak kolorowo, to sprawa wyglądała tak. 21, czyli dzień dzisiejszy, zaczynałem, zobaczcie, w ten sposób. Na minusie, $862 byłem na minusie. Chcę wam to pokazać, ponieważ to jest dość ważne. Źle oceniłem rynek, ponieważ ja rozgrywałem rynek w ten sposób, żeby łapać duże ruchy. Natomiast dzisiaj źle zinterpretowałem rynek, ponieważ mieliśmy range od początku. Więc docelowo ja powinienem rozgrywać ten range, czyli rozgrywać te poziomy w górę, a te poziomy w dół. Natomiast ja robiłem odwrotnie. Znaczy, może nie do końca odwrotnie, ale szukałem tu jakiegoś breakoutu, żeby rozegrać duży ruch ponawiający wczorajszy dzień. Natomiast to dzisiaj nie nastąpiło i może nie jest to jakby mój jakiś błąd wielki czy coś, tylko po prostu źle zrozumiałem dzisiejszy dzień. I to powodowało to, że byłem na przykład plus 400, plus 500, gdzie wrzucałem na Discordzie dzisiaj zyski, niezrealizowane zyski, czyli byłem w pozycji otwartej na plus $500, nie zamknąłem, licząc na jeszcze większy zysk, co jest błędem. I to spowodowało właśnie te straty dzisiaj, 862. Natomiast zagranie, które widzieliście lub które zobaczycie, bo nie wiem, gdzie będę wrzucał w którym momencie tą przebitkę, na zagraniu było widoczne to, że byłem w dużym plusie i teraz dzień mniej więcej skończył się dla mnie tak. Czyli wyciągnąłem fajnie tą rozgrywkę. Natomiast kilka błędów dzisiaj się pojawiło, moim zdaniem. Druga część dnia jak najbardziej dobrze zinterpretowana. Czyli tak jak widzieliście, longi powyżej VWAP-a i wyjście w tych poziomach. Czyli bardzo fajnie rozegrany rynek, jeżeli chodzi o drugą część dnia. Troszkę może cierpliwości zabrakło, może tak, ponieważ no, mogłem rozegrać to inaczej troszkę, ale z drugiej strony brać tutaj breakout troszkę za wysoko, więc na coś musiałem się zdecydować. Podjąłem troszkę gorszą decyzję, ponieważ mogłem się dzisiaj nie decydować na handel. Jeżeli widziałem na początku dnia coś takiego i jak widzicie tutaj jest godzina 15:30 otwarcie, dalej jest coś takiego, to jest gówniany rynek. Nie powinienem tutaj tego rozgrywać, natomiast no uparłem się dzisiaj na rozgrywanie, więc dzień wyszedł jaki wyszedł. Teraz widzicie wyciągają tą tygodniową świecę i dzisiejszą dniówkę wyciągają, ale no już dla mnie to nie ma znaczenia, już dzisiaj jestem poza rynkiem, jest i tak późno, bo jest prawie 20. Więc docelowo no jakoś się udało, ale nie jestem zadowolony. Kompletnie nie jestem zadowolony z tego piątku. Mogłem zrealizować zyski, mniejsze zyski, na przykład na 2 zagrania i zrobić fajny rezultat. Również to by było około tam $800. Bez tych, można powiedzieć, męczarni na koniec dnia, bo jednak to się wszystko rozwijało dłużej. Skończyło się to na mnie dobrze, natomiast mogło się to skończyć źle. Więc no mam dzisiaj nad czym myśleć. Pierwszy tydzień wam powiem od bardzo dawna, kiedy mam nad czym pomyśleć, jeżeli chodzi o mój trading. I na pewno bardzo duże wnioski wyciągnę z tego. I natomiast fajnie jest właśnie taki, może fajnie, no to nie do końca dobrze brzmi, bo wcale to nie jest fajne uczucie, prawda, te straty i tak dalej. Natomiast czasem taki kubeł zimnej wody doprowadza nas do tego, że my wracamy, przynajmniej ja wracam, mogę tylko mówić za siebie, że ja wracam jakby do tych moich ram, które są odpowiednie do tradingu, gdzie nie robię głupot żadnych. Więc czasem taki fajny kubeł zimnej wody mi się wyleje na łeb i zaczynam działać, zaczynam myśleć. Te neurony jakoś lepiej pracują. I na koniec pamiętajcie, że jeśli chcecie wesprzeć rozwój kanału, możecie zostawić subskrypcję, like albo komentarz. Wszystko co tu robię jest w pełni darmowe, nie sprzedaję żadnych kursów płatnych ani dostępów.
A jeśli ktoś z Was zarejestruje się z mojego linka do którejś z prop firm, to dorzuca cegiełkę do puli, z której później losuje dla Was darmowe konta. Szczegóły i linki macie w opisie oraz na Discordzie.